Cześć, witam Was z samego serca Maranello, z fabryki Ferrari. To, co widzicie za mną, to linia produkcyjna, na której tworzone są najnowsze modele tej marki, ale równolegle w tym samym miejscu drugie życie dostają takie bezcenne samochody jak ten w bardzo szczególnym miejscu, które właśnie teraz chcę Wam pokazać. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Miejsce, do którego teraz chodzę, naprawdę mam ciarki na plecach, ponieważ zobaczcie, co tutaj się znajduje. 308, 365 GTB, Daytona, Ferrari F50, modele z samych początków tej historii tej marki. To jest Ferrari Classiche, czyli miejsce, gdzie te najważniejsze modele marki dostają swoje drugie życie, gdzie są odnawiane. I przyznacie, że powiedziałbym, że to wygląda jak taka kaplica sykstyńska Ferrari, a jeśli trzymać się tej analogii, to dokładnie tutaj znajduje się coś, co nazwałbym archiwum watykańskim tej marki. W tym niewielkim miejscu zgromadzone są absolutnie bezcenne dokumenty, dokładnie opisujące każdy z kilku tysięcy klasycznych modeli Ferrari. Enzo Ferrari już od samego początku marki dokładał bardzo duże starania do tego, żeby każdy z tych samochodów został bardzo wnikliwie opisany i tutaj dokumentacje dotyczące wszystkich, absolutnie wszystkich z tych samochodów widać. Są opisane numer seryjny po numerze seryjnym, to jest zresztą dokumentacja techniczna dotycząca poszczególnych nawet części. Tutaj autotelajo, czyli mamy podwozia, poszczególne typy podwozi, które były wykorzystywane w tych samochodach, motory, czyli silniki. Zobaczcie, silnik po silniku, obszerna dokumentacja dotycząca każdej z tych konstrukcji. Następnie mamy numer seryjny, o tutaj widzimy numer seryjny po numerze seryjnym każdy z samochodów. Tu z kolei mamy lustrzane odbicia numerów seryjnych, które są wybijane na ramach. Tak kompletne zestawy, jak i nawet pojedyncze czcionki, po to, żeby móc w przypadku, kiedy na przykład numer został zatarty, jeszcze raz ten numer seryjny wybić, tak na silniku, jak na ramie. Ale te wszystkie zgromadzone tutaj artefakty mają cel nie tylko po to, żeby coś tworzyć na nowo, ale przede wszystkim, żeby sprawdzać, czyli w momencie, kiedy przyłoży się tę część do tej poszczególnej ramy czy sprawdzanego silnika, można zobaczyć, czy rzeczywiście ta czcionka tak wyglądała, ponieważ są to oryginalne, zachowane przez te wszystkie lata, oryginalne części, które po prostu spotkały się z tą ramą 60-70 lat temu. To, co widzimy tutaj, to jest coś absolutnie unikatowego, ponieważ mówimy o samochodach o wartości idącej w miliony, dziesiątki milionów dolarów i one mają tę wartość właśnie dzięki tym dokumentów, które się tutaj znajdują. Wyjęliśmy kilka z nich, żebyście zobaczyli, na jakiej zasadzie to działa, w jakim stopniu zostało zachowane, a zostało zachowane szczęśliwie w stopniu największej szczegółowości. Zobaczcie, tutaj na przykład mamy dokładny, oryginalny, to jest oryginalny projekt elementów poszczególnych podwozia, w tym przypadku zaprojektowanego 1 grudnia 1957 roku. Jest to rama typ 508C. I zobaczcie, mamy tutaj pokazany element zawieszenia i nawet jeśli się przyjrzeć blisko, to widać dalej ślady ołówka, w których miejscach zostało mocniej zaznaczone. To dokumenty, które opowiadają niesamowitą historię, ponieważ wiele z nich, jak na przykład ten, który znajduje się tutaj pod spodem, to co widzicie, to jest rysunek 1:1 pierwszego silnika oznaczonego jako Ferrari, zaprojektowanego przez inżyniera Colombo. I co ciekawe, jeszcze w czasach, kiedy pracował w Alfie Romeo, przyjeżdżał potajemnie na weekendy po godzinach do Maranello po to, żeby na stole w ogóle w hotelu
projektować ten silnik i wielkość w ogóle tego projektu była ograniczona wielkością stołu, który miał w hotelu. Takie historie można tutaj poznać i takich historii jest absolutnie tona. Są także historie praktyczne, bardzo cenne z punktu widzenia renowacji samochodów, czy potem określania ich wartości. Zobaczcie, tutaj mamy pokazany numer seryjny, po numerze seryjnym bardzo wiele informacji związanych z każdym samochodem, ale te informacje, które są tutaj pokazywane, dotyczą tak całych samochodów, poszczególnych części. Tutaj mamy kolejny artefakt dotyczący silników, jak i także poszczególnych wyścigów, ponieważ Enzo Ferrari był znany z tego, że nie jeździł na poszczególne wyścigi, obserwował je z Modeny, słuchał relacji przez telefon, oglądał w telewizji i potem analizował bardzo szczegółowe relacje, które też przez cały czas się tutaj znajdują. I dzięki temu na przykład możemy się dowiedzieć, że na Grand Prix Argentyny w 1957 roku było pochmurne niebo, 25 stopni, temperatura toru wynosiła 45 stopni, a także kierowcy, którzy jechali, byli zapatrzeni na Juana Manuela Fangio, który jechał absolutnie rewelacyjnie, był niedościgniony tego dnia, a jeden z kierowców Ferrari tego dnia strasznie marudził, że trochę go boli brzuch, że trochę mu auto nie działa, no i przez to jednak nie wygrał. Jak się dowiaduję, nie mogę Wam pokazać zawartości poszczególnych teczek, ponieważ jest to informacja płatna i dość dużo płatna, ponieważ dostęp do tego archiwum dla klientów to koszt od 5 do 15 tysięcy dolarów o poznanie zawartości tych teczek, ale mogę Wam pokazać, że rzeczywiście, zobaczcie, jestem tak blisko, jednak tak daleko, żeby poznać bardzo cenną wiedzę, w tym przypadku Ferrari o numerach seryjnych od 8301 do 8399. Pozostaje pytanie, po co właścicielom taka wiedza i dlaczego ona aż tyle kosztuje? Oczywiście wiadomo, o co chodzi. O pieniądze. Zawarte w tych dokumentach informacje są podstawą do otrzymania przez opisywany w nich egzemplarz Ferrari tzw. certyfikatu autentyczności albo do opracowania drogi renowacji, w wyniku której ten certyfikat się otrzyma. O tym, czym jest ten pożądany papier i co on daje, opowiada dyrektor Ferrari Classiche Andrea Modena w wywiadzie w Classic Auto numer 213. Jak już mówiłem, Enzo Ferrari już 70 lat temu wiedział, co robi. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.